Okay. What is changing in the plan? Nothing. Number of the bike. Number of what? Number of the bike. Hey, we go like this, 9 liters, we go out, 4 laps, come in, we make pit stop, front, rear. Jak przed kwalifikacjami? Lekka nerwówka. Staramy się zrobić co w naszej mocy, jednak z drugiej strony musimy troszkę uważać, bo musimy jechać na wyścigowym motocyklu, wyścigowym silniku, ponieważ drugiego nie mamy, więc tak na 90% nie ma co ryzykować gleby. No, jest gęsta atmosfera, któraś noc z rzędu nieprzespana, usterka goni usterkę, problemy młodości nowego motocykla wychodzą, więc no nie jest za ciekawie. No. Wyniki są, ale problemy też. Chyba ale normalnie ten, nie wiem, trzeba sprawdzić, ale mi się wydaje, albo tu ten hamulec ta dźwignia, albo czymś tarnąć z prawej strony i z lewej w sumie też, nie wiem, czy to jest ten podłużek. Mi się wydaje, że to jest, ja też to czułem, że to może być sabotanie jakieś sprzęgła czy czegoś, czy coś, czy jeżeli niczym, to ja też to słyszę. Stop now and fix the problem. If we kill the engine, we cannot start the race. I know it's shit, big shit. Because we have the same problem than before with the clutch. And this is the race engine. Should we risk the engine for qualification? So, I know it's very shit to stop now, but for sure Kamil can also improve his lap time, but if the engine is gone, Kill the engine, doesn't matter. doesn't matter if we start from position 14 or 20. And we have 40 minutes until we qualify. 30 minutes. Luzujcie tam linkę od sprzętu. Dobra. Tej kwalifikacji jeszcze. 15 minut.
prawdziwym dziele. Także po to nam kwalifikacja posłużyła. Na warm-up jedziemy na tej używanej jest cezerówce, która ma tam 2 czy tam 3 okrążenia i mamy też jeden przód taki, który ma bardzo mało. To też i na tym przodzie, żebyśmy nie zużywali nowego. I teraz tak, wyścig startujemy, nowe SC0. Od razu zapamiętaj, że po każdej zmianie zmieniamy tył, a przód co 2 zmiany. To żebyś wiedział dla siebie, nie? Żebyś sobie mógł zaplanować pracę. Cześć, jak już zauważyliście ze wcześniejszych relacji, w naszym zespole pojawiło się kilka nowości. Jedną z nich jest skrzynia od Ludwaka na opony, która pozwala nam trzymać je w idealnych warunkach. Skrzynia ta posiada wszelkie udogodności, które byśmy chcieli mieć, które pozwalają nam na wysyłkę, na transport lotniczy. Mamy w niej podnośnik zamontowany, mamy w niej wszelkie uchwyty na blokowanie kół oraz wszelkie przejściówki, końcówki na wszystkie tory na całym świecie. Oczywiście nasze koła nie obyłyby się bez fantastycznej kołderki, którą tworzy Loris, za co bardzo dziękujemy. Wspiera nas bardzo mocno i tak samo jak my wierzy w nasz sukces. Oprócz skrzyni, którą tu widzicie, dostaliśmy jeszcze skrzynię paliwową, która została zrobiona specjalnie pod nasze zamówienie oraz zupełną nowość, świeżynkę, która stoi na zewnątrz i która godnie nas reprezentuje. Jest to buda na chronometraż, którą zaraz Wam zaprezentuję. To wszystko jest tylko i wyłącznie dzięki werwie, którą nam daje marka Pitbull. Ona nam daje energię i siłę do tego, żeby walczyć i żeby wyglądać. Dzięki. Kasperku, pomachaj panu Filipowi. Pomachaj panu Filipowi. Dziękuję bardzo. Bardzo jest miłe, jak mówisz mi takie słowa. W pierwszej kwalifikacji musieliśmy oszczędzić opony, co już na pewno wiecie. Drugie kwalifikacje niestety nie wyjechałem, nie zrobiłem ani jednego kółka ze względu na problemy techniczne motocykla. A co do jutra już nie myślimy, przynajmniej ja nie myślę, muszę tylko wypocząć. Z rana jesteśmy na pewno gotowi na 100%, więc wystartujemy wyścig i co ma być to będzie, bo to jest za długo, żeby coś zaplanować. Na zdrowie! Je suis vraiment très heureux d'être là, puisque nous sommes là. C'est l'objet de quelques matchs. Il y a une belle course où on appelle ça de la nature, puisque c'est aujourd'hui au soleil qui va prendre sa place sur la à quelques échanges finalement de soutenir le sport, les associations, les points d'or, je sais que vous parlez également, mais il y a un maximum très important vers le
Czekamy, jeszcze chwila, obyśmy się spotkali w tym miejscu z takimi emocjami za 24 godziny. Machają ręką. And why? Engine problem. Engine. Cześć wszystkim, właśnie jesteśmy na zakończeniu Le Mans, jest chwilę po 12. Niestety my zakończyliśmy tą walkę dużo wcześniej i szczerze im dłużej tu jestem na torze, tym są jeszcze większe te emocje i tak naprawdę trochę nerwów, że nas tam nie ma i właśnie nie świętujemy ukończenia wyścigów, tylko się już pakujemy, jesteśmy spakowani. Ale nie ma co, to nie był nasz weekend, było dużo problemów. Nie chcę powiedzieć, że jestem zawiedziony, ale jest taki niesmak, ale nie jestem zawiedziony, ponieważ każdy wkładał to bardzo dużo pracy, żeby to było to możliwe i no niestety to nie są nasze przyczyny i musimy się uczyć na błędach, niestety to jest największy błąd. Cały rok nie układał się jakoś dla nas specjalnie dobrze, pierwsza runda IDM-ów, teraz Endurance. Ale odbijemy to sobie na pewno. Cały zespół jest zmotywowany, żeby działać dalej. Naprawimy nasze błędy, to na pewno. No i do zobaczenia, a za rok mamy nadzieję, że już naprawdę pokażemy tam, gdzie powinniśmy być, bo pierwsza piątka w tym wyścigu była dla nas bardzo realna, jeżeli chodzi o tempo i przygotowanie. Pozdrawiam, kibicujcie nam dalej, a my się nie poddamy. Jeżeli tylko to będzie możliwe, zawsze walczymy do końca. Podsumowując cały ten tydzień, to tak naprawdę cały ten tydzień był do dupy. Mieliśmy duże problemy i z elektroniką, i ze sprzęgłami. Spodziewałem się problemów, to nowy motocykl, ale nie spodziewałem się takich. Wydawało nam się, że z tego co mamy zrobiliśmy motocykl, który pojedzie. Okazało się, że w pierwszej godzinie już mieliśmy problemy z elektroniką.
Później te problemy ze sprzęgłem wróciły, mimo że wszystko było nowe. Bartek się przewrócił z tego powodu. Odbudowaliśmy motocykl, próbowaliśmy kontynuować wyścig. Znowu prawie przewrócił się, już nie pamiętam, chyba Dominik. Znowu z tym sprzęgłem były problemy. Elementy sprzęgła, które które się rozleciały, wpadły do silnika. Dominikowi zapaliły się lampki od oleju, spadło ciśnienie oleju. Z mojego doświadczenia wiem, że kontynuowanie wyścigu ze spadającym ciśnieniem oleju jest bez sensu. Ten silnik wybuchnie, zatrze się, zrobimy krzywdę zawodnikowi, może jeszcze komuś obok, także no nie był to nasz tydzień, nie był to mój tydzień. Ja zawsze mówię, że to jest mój wyścig i zawsze chcę być na mecie. Wczoraj było ciężko, ale dzisiaj, kiedy wszyscy ukończyli, serdecznie im gratuluję. Emocje puściły. Ja jestem zaangażowany w to całym sercem. Cierpi na tym moja rodzina, bo nigdy nie mam dla nich czasu, a naprawdę chcemy dać siebie wszystko i te emocje puściły na sam koniec. Ale najważniejsze jest to, że wiemy, co zawiodło, wiemy, gdzie są problemy. Cóż, z Bartkiem wczoraj długo rozmawialiśmy, półtorej godziny. Mamy plan na Estoril, wracamy do domu, wakacji nie będzie, mamy 3 tygodnie, żeby się to wszystko naszykować. Tak naprawdę dobro mamy ramę, zawieszenie, silnik, resztę trzeba zrobić od nowa. Nie będzie to łatwe 3 tygodnie, ale uwierzcie mi, że te problemy, które mieliśmy teraz, już minęły, dlatego że my nigdy nie popełniamy tych samych błędów. Cześć, witajcie. Po wyścigu 24 godziny Le Mans, niestety dla nas nieszczęśliwego, ponieważ nie zameldowaliśmy się na mecie. Z przyczyn technicznych niestety nie ukończyliśmy, uległo awarii sprzęgło, którego części dostały się do silnika i nie było opcji, żeby dokończyć ten wyścig. Jest nam bardzo żal, ponieważ byliśmy bardzo dobrze przygotowani, ale problemy pojawiały się od samego początku. Są to dla nas nowe motocykle. Jest to dla nas nowa technologia, więc musimy wszystkiego się jeszcze nauczyć, poznać lepiej. Potrzebujemy więcej czasu na testy, ale już wyciągnęliśmy wnioski, dlatego na pewno podczas kolejnego wyścigu 12 godzin Estoril, który już za miesiąc, nie będziemy mieli takich problemów i zameldujemy się na pewno na mecie z dobrym rezultatem, bo jak zauważymy, to od samego początku weekendu wyścigowego w każdych oficjalnych treningach meldowaliśmy się w pierwszej dziesiątce, co tylko pokazuje, że tempo i prędkość mamy naprawdę top 10 i możemy spokojnie walczyć o czołowe pozycje. Daleko nie trzeba patrzeć. Tim Bollinger, który stał za nami w kwalifikacjach, dojechał na 4. pozycji, więc spokojnie, tutaj naprawdę śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy w stanie walczyć o podium i to będziemy chcieli osiągnąć. Czy to się uda w tym roku, nie wiem, ale w przyszłym roku na pewno taki mamy plan. Także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Szkoda, że tak krótko. Cieszy nas duża ilość wiadomości, tych fajnych łapeczek, które nam przesyłacie w górę. Bardzo dziękujemy za słowa wsparcia i obiecujemy Wam, że wyciągniemy wnioski i to na pewno już drugi raz się nie powtórzy. Będziemy się meldowali na mecie za każdym razem, żebyście mieli tą radość z kibicowania i oglądania. Także dzięki serdeczne i do następnego razu. Hey guys, back at the 24 hours race at Le Mans. I feel quite a little bit sad because it's the first time with Team LRP Poland that we didn't finish the race because of some small technical problems. It was quite a difficult week, but we tried to improve the bike, so we had a really good qualification, and after qualification I made a really good start. I think it was quite one of the best starts in my endurance career. So I pushed the bike from position 20 to 11 after just 1 lap, so it was really good. I was really happy also with my first stint, and I overgave the bike to Kamil. And yeah, when he was on track, I go to physio, and then I just saw that he was pit in. But then they continue, and yes, I just wanted to prepare for my second stint, and then I saw the crash of Bartek, because he crashed only because of technical problems. So this was
quite shit, but we're all happy that no rider is hurt, and now we keep on focus for the next race in Estoril. I think we will have one more test in between, so let's focus for the next race weekend and see you there in Estoril.